tym odcinku opowiem nieco o komputerowym wspomaganiu projektowania i wytwarzania części. Programy typu CAD pozwalają na modelowanie części zespołów 3D. Na ich podstawie można tworzyć rysunki płaskie, wykonywać symulacje ruchu czy wykonywać obliczenia wytrzymałościowe w środowisku MES. Zamiast suchej teorii, lepiej pokazać działanie programu CAD w praktyce. Za chwilę stworzymy sobie reduktor. Zamodelujemy wał maszynowy. Najpierw stworzę szkic połówki wału, na który naniosę konkretne wymiary. Dobra obrotowa, więc gdy obrócę szkic wokół osi, to otrzymam wstępny model. Na modelu dodam zaokrąglenia i fazę. Na wał nabite będą dwa łożyska. Dodam teraz podebrania pod pierścienie osadcze. Brakuje nam jeszcze wybrań pod wpusty. Na podstawie modelu części możemy stworzyć płaską dokumentację, np. wykonawczą dla tokarza. Wstawiamy niezbędne wymiary. A tak wygląda kompletna dokumentacja na detal. Nikt nie toczy wału dla ozdoby. W dalszej części zaprojektujemy złożenie tego wału w jakiś działający zespół. Z normaliów wybieram wpusty i łożyska, a następnie wstawiam do złożenia. Możemy sobie zasymulować ruch całego zespołu. Widzimy w przekroju, że czop pod łożysko jest zbyt krótki. Będąc w złożeniu możemy bez problemów zedytować wymiary wału. O, teraz już jest znacznie lepiej. Możemy wstawić pierścień osadczy. Wstawiamy też pierścień za drugim łożyskiem. Nałożymy teraz na wał koło zębate. To koło zębate jest zbyt masywne. Zedytujemy te koło. Rysuję szkic, na którego podstawie będzie wycięty otwór w kole. Teraz dodam szyk kołowy i gotowe. Przypomnijmy sobie, ile wynosi średnica zewnętrzna łożyska, by zamodelować obudowę dla całego zespołu. Wstawiamy kompletny wał w obudowę. Wstawię też drugi wał. Teraz możemy zasymulować ruch całego złożenia. Dodam śruby i górną przezroczystą pokrywę. Na ilustracji widzimy różne łożyska toczne. Na zielono wyróżniono elementy łożyska kulkowego, czyli bieżnię zewnętrzną, bieżnię wewnętrzną, koszyczek i kulki. Teraz pokażemy sobie kolejny reduktor i kilka innych elementów. Dzięki renderowaniu można z programu uzyskać fotorealistyczne ujęcia, które można użyć w broszurach i katalogach produktu. Tutaj widać proces projektowania obudowy pod mini wzmacniacz z radiem FM. Najpierw na podłodze rozłożyłem elementy, a później na tej podstawie powstał projekt obudowy, która była drukowana na drukarce 3D. Jak widać, przestrzeń wewnątrz obudowy została wykorzystana co do milimetra. Oprogramowanie CAD pozwala na pracę ze złożeniem w 3D, dzięki czemu można bardzo precyzyjnie zaplanować położenie każdej z części. Programy typu CAM służą do komputerowego wspomagania wytwarzania części. W tych programach planuje się proces wytwarzania danej części, np. na tokarce lub frezarce CNC. W poszczególnych krokach planujemy za pośrednictwem tych programów wszystkie operacje ubytkowe, w wyniku których z prostopadłościennej kostki metalu uzyskamy nasz detal finalny. Do każdej operacji możemy przypisać odpowiednie narzędzia, takie jak wiertła czy fresy, i przypisać im odpowiednie parametry do obróbki. Tutaj widzimy symulację procesu frezowania. Jeszcze jak?
Co mam robić? Tutaj widzimy symulację procesu toczenia. Tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać. A kogo się mamy nie bać? No jak pan już powiedział? Oprogramowanie MES w wielkim skrócie pozwala na obliczenia wytrzymałościowe tworzonych części lub zespołów. Po zdefiniowaniu materiału części i przewidywanych obciążeń możemy sprawdzić wytrzymałość tworzonych części. Z programu CAM uzyskujemy program obróbkowy, który później wgrywamy na obrabiarkę. Wystarczy zamontować przedmiot obrabiany na stole roboczym i rozpocząć obróbkę. Trzeba detal oczywiście wybazować, korzystając np. z sond pomiarowych. Dość. No, tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać. A kogo się mamy nie bać. No jak pan już powiedział?